Wszystkie dzieci nasze są, śpiewała lata temu Majka Jeżowska. I urzędnicy bardzo sobie tę piosenkę zapamiętali. Naprawdę uwierzyli w to, że wszystkie dzieci są ich, czyli urzędników. Marcin Chmielowski, zapraszam na Wolność pod ostrzałem. Teoretycznie na każdym etapie edukacji każdy uczeń powinien umieć dokładnie to samo. Temu ma służyć uniformizacja polskiej szkoły. W praktyce jednak trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą. Czy ta uniformizacja jest na pewno czymś dobrym? Wszyscy chcemy dobrze dla dzieci, bo należy się im opieka. I właśnie bazując na tej potrzebie, państwo może robić z wychowaniem dzieci właściwie co tylko chce. Wszystkie reformy edukacji uzasadnione są dobrem dzieci. Ale czy ta motywacja jest szczera? Nawet jeśli tak, w co i tak trudno uwierzyć, to urzędnicy zawsze załatwią coś dla siebie przy okazji tego, co nazywają troską o najmłodszych. W scentralizowanym i odgórnie sterowanym systemie jest o to bardzo łatwo. Nigdy nie rozwiążemy problemu ukrywania czyichś partykularnych interesów pod płaszczykiem dbania o dobro dzieci. Ale istnieją sposoby na ograniczenie tego zjawiska. Rozwiązaniem jest decentralizacja. Pozbawienie Ministerstwa Edukacji Narodowej większości jego władzy albo najlepiej jego likwidacja. I przeniesienie odpowiedzialności za edukację na wiele różnych, konkurujących ze sobą podmiotów. To nie spowoduje, że zakończy się ideologizacja szkoły, bo to niemożliwe. Ludzie się nie zmienią, ale na pewno ją ograniczy. Dzisiejsze szkoły publiczne opierają się na modelu edukacyjnym, który został żywcem przeniesiony z odległej przeszłości. Przypominają surowego strażnika, który w imieniu dawno zmarłych władców ma edukować dzieci. Tyle, że rozkaz pochodzi z czasów, które już dawno temu przeminęły i zupełnie nie pasuje do dzisiejszej rzeczywistości. Ta współczesna edukacja publiczna jest oparta o koncepcje, które powstały w czasie nowożytności, znaczy w XVIII-XIX wieku. I przykładem takiego rozwoju takich koncepcji XVIII-XIX wiecznych są Prusy na przykład, gdzie państwo chciało kształcić swoich obywateli po to, aby usprawniały działanie tegoż właśnie państwa, czyli głównymi pracodawcami były armia, były urzędy, a także fabryki. Co ciekawe, na przykład dzwonki, które dzisiaj rozpoczynają i kończą lekcje w naszych publicznych szkołach, ten pomysł został zaczerpnięty z fabryk XIX-wiecznych, pruskich, i tamte dzwonki nawoływały robotników do rozpoczęcia pracy. Także przeniesienie starej koncepcji do czasów współczesnych po prostu nie działa, bo zmienił się kontekst, bo zmienił się rynek, gospodarka, kontekst społeczno-kulturowy. Sposób zarządzania polską szkołą to tylko jeden z problemów, które mamy w polskiej edukacji. Dużo większym i ważniejszym problemem jest zupełny upadek roli rodziców w procesie nauczania. I to jest większe zło. I czy możemy z tym coś zrobić? Mamy programy nauczania, mamy od wielu lat walkę o edukację seksualną, o religię w szkołach. A jakie jest źródło tego konfliktu? No, w Polsce mamy ludzi o różnych poglądach, a ponieważ mamy scentralizowany system nauczania, to jedna, druga, trzecia, piąta i dziesiąta grupa usiłuje poprzez ten scentralizowany system nauczania narzucić swoją wizję świata pozostałym. A dlaczego nie może być tak, że to lokalne społeczności ustalają, jak szkoła uczy? Systemu, w którym będziemy mogli zarządzać szkołami w pełni prywatnie, bez publicznych pieniędzy, prędko w Polsce nie będzie. Istnieją jednak już dzisiaj opcje i możliwości, które moglibyśmy wykorzystać i liczyć na lepszą jakość edukacji, za którą póki co wszyscy płacimy w podatkach. Jedynym z takich rozwiązań jest szkoła czarterowa. Taka szkoła nadal otrzymuje środki publiczne, ale działa bardziej niezależnie od państwa niż dzisiejsze szkoły. Ma większą swobodę w doborze treści i metod nauczania, które będą wykorzystywać nauczyciele. Słynna pani Klein, prawda, w swojej książce Doktryna szoku, którą ja czytałem, trzymając środki na uspokojenie blisko, bardzo zaatakowała szkoły czarterowe. Tymczasem tak jakoś się składa, że na przykład w Stanach szkoły czarterowe są szkołami tak popularnymi, nie jest ich wprawdzie zbyt dużo jeszcze ciągle, że do nich w niektórych z tych szkół dzieci trzeba losować, bo tyle osób się zgłasza, tak? Tymczasem wiele szkół publicznych ma kłopot z naborem. W Polsce zresztą szkoły czarterowe, bo to mówimy o Polsce w końcu, ja sam kiedyś przygotowałem, pracując jeszcze, kiedy profesor Zoll był w Rzeczniku Praw Obywatelskich w jego biurze nad koncepcją właśnie szkół obywateli, przygotowaliśmy koncepcję szkoły obywateli. To jest przełożony na polską rzeczywistość model szkoły czarterowej, czyli w istocie urynkowionej szkoły publicznej. I takie szkoły w Polsce działają nawet na wsiach. Proszę sobie wyobrazić, i całkiem dobrze sobie radzą. Niektórym rodzicom nie podoba się polska szkoła
I szczerze mówiąc, trudno się im dziwić. Wybierają wobec tego inne, alternatywne formy edukowania swoich dzieci. Jedną z nich jest homeschooling, jest coraz popularniejszy. Szkoła demokratyczna daje wolność wyboru. A czym się przejawia ta wolność wyboru? Wybieramy to, czego się uczymy. Uczeń po prostu może wybrać sobie, czego chce się uczyć i co chce dalej ze swoim życiem zrobić w związku z tym. A w jaki sposób patrzy na to ministerstwo? Czy musicie zrealizować jakiś program przecież? Nie musimy realizować programów, jesteśmy poza ministerstwem, to znaczy ministerstwo jakby pozostawia nam wolność wyboru również tutaj, ponieważ mieścimy się w takim punkcie jak edukacja homeschooling, to się nazywa, jest taki punkt w prawie do edukowania ludzi młodych, że to jest możliwość takiego wyboru, żeby to było w domu się toczyła taka edukacja i również pod to jest podciągnięta edukacja demokratyczna. Co ważne, w Polsce, kiedy mówimy o edukacji, myślimy przede wszystkim o zbyt małych nakładach na nią. Tymczasem możliwe jest takie zreformowanie szkół, które poprawiłoby jakość usług i jednocześnie nie podniosło kosztów. Mamy do czynienia w Polsce, jeżeli chodzi o edukację, ale to właściwie jest cały sektor publiczny, z czymś niebywale nieefektywnym. My nie tyle mamy mało pieniędzy na przykład na edukację czy na oświatę, tylko my je po prostu źle wydajemy. Proszę sobie wyobrazić, że w dużych polskich miastach, ja w paru miastach to sprawdzałem, ze 100 złotówek przeznaczonych na wynagrodzenia w oświacie do nauczycieli, czyli tych pracujących bezpośrednio pracowników liniowych, jak to się często mówi, dociera około 75% tych pieniędzy, tak? Czyli mamy nieprawdopodobnie rozbudowaną strukturę, która jest kompletnie często nikomu do niczego niepotrzebna. Te struktury administracyjne, pozaszkolne, one ciągle rosną w Polsce i pożerają coraz większe pieniądze. Szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, to także miejsce, w którym dzieci uczą się, jakie mogą mieć poglądy, jakie poglądy są akceptowalne. I pokusa tego, aby mówić, jakie te poglądy mają być, jest bardzo duża. Przed tą pokusą zdecydowanie nie potrafią się obronić urzędnicy. Decentralizacja, samorządność i mechanizmy rynkowe działają nie tylko w gospodarce, w szkole też i będą potrafiły ją uzdrowić.